Siemano, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam. Witam w sobotę, słuchajcie. No dzisiaj dawno się nie trafił, w końcu się trafił. Dzisiejszy odcinek pod tytułem Dlaczego okazje na portalach ogłoszeniowych to nie do końca są okazje? A dlaczego? Już wam opowiadam historię tego ekspresu. Całe szczęście on trafił na uszkodzone gniazdo. Wyłamały się tutaj, no wiecie, wtyczka się popsuła. Ona jest wymieniona. Ja go teraz tak złożyłem oględnie, żeby wam pokazać, co zastałem. Także zapraszam na nową naprawę. Słuchajcie. Wymieniłem tak na ślepo tą wtyczkę, bo to był pierwszy efekt, ale oczywiście zanim włączyłem ekspres, to go obejrzałem. I oczom jego ukazał się, jak mawia klasyk, a zaraz zobaczycie co. Oczom ich ukazał się las krzyży. Powiem wam, nie trafiają się często takie kwiatki, ale niestety się trafiają. O, dokładnie ten element wymieniałem cały, bo tu jeszcze była połamana oczywiście no, mikroswitch i tak dalej, i tak dalej. I całe szczęście, że to się wydarzyło, bo jak zaraz zobaczycie, niech ja tylko to odłożę. Jesteście gotowi? Co tu się nie zgadza? Te termiki są w ogóle niepodłączone. Ja je oczywiście już sprawdziłem, one są zepsute, one są spalone. No i co pomysłowy Dobromir postanowił zrobić? Konstrukcję pod tytułem podpiął grzałkę na krótko. Słuchajcie, to jest zagrożenie pożarowe. Te elementy po pierwsze są do tego, że gdy grzałka nagrzeje się do 318 stopni, bo te elementy są na tyle tutaj przez DeLonghi zaprojektowane, to mają odpiąć prąd od grzałki. Podobne są wewnątrz tej grzałki. Tylko w oplocie był o tym film, słuchajcie. I dlatego są dwa, że gdyby jeden nie zadziałał, to ma zadziałać drugi. Ta grzałka się nagrzeje do czerwoności. Tu macie ABS, tu macie ABS, tu macie przewody. No generalnie można zjarać chałupę. Taka jest konkluzja. Więc jeśli widzicie, ja was proszę, jeśli widzicie jakąś okazję, bo to nie jest pierwszy taki przypadek i różne kwiatki widywałem. Widywałem klejone, słuchajcie, zaparzacze epoksipolem w Jurze. Przeróżne cuda widziałem. No akurat odkąd się bawię w YouTube, to jest pierwszy taki przypadek. Jeżeli dany ekspres, bo ja nie znam historii tego ekspresu, ja jeszcze nawet się nie kontaktowałem z klientką, chciałem wam to pokazać, bo to jest warte pokazania. Jeśli dany ekspres wszędzie na ogłoszeniach, nie będę tu wymieniał portali, znacie wszystkie portale ogłoszeniowe, chodzi po powiedzmy 1000 zł, nie mówię o tym konkretnym przypadku, a nagle się trafia za 300 w pełni sprawny po przeglądzie, takie okazje się naprawdę nie zdarzają. To zawsze śmierdzi na kilometr, więc uważajcie, taka moja prośba, bo to, że kupicie bubla i co? I wyrzucicie pieniądze w błoto, to jest jeszcze pół biedy. Tu się może zjarać, a z tym się może zjarać wasza chałupa. Także, no co, mam przygotowany zestaw termików, mam tu różne przewody poprzygotowywane, bo tu brakuje przewodów. Zobaczymy, co jeszcze wyjdzie, bo ja tego ekspresu oczywiście po wymianie tego elementu, no jak spojrzałem tu, no to ja go nie chcę nawet odpalać. Także on podobno działał. Niedługo, ale działał. Jedziemy. Trzeba tą grzałkę wyciągnąć, trzeba to cudo porozpinać. Tu jest, w ogóle zobaczcie, tu spodziewam się, że jest w ogóle wetknięty przewód. No ale zobaczmy, no to jest wszystko powyginane, spójrzcie, tu jest naddane, jak to mówimy. Na szczęście się nie urwało, bo jeszcze by była cewka do wymiany. No to jest przewód, który powinien według mojej wiedzy i pamięci być tu. To jest w ogóle przewód, tak po wtyczce sądząc, to albo od Jury dziabnięty, albo od Saeco? No i teraz zobaczmy, co tu się dzieje, bo to na bank jest wciśnięty przewodzik do środka. Ja tak obstawiam, bo już widziałem takie cuda, słuchajcie, więc jest żenujące i to wiecie, no nie wyegzekwujecie tego, bo można by pójść tropem takim, znaleźć tego sprzedawcę, chociaż jak takie kwiatki sprzedaje, to fake konto może być. No ale co udowodnicie? Przecież on może powiedzieć, że to wyście sobie tak zrobili, tak? I no co, no będziecie, nie wiem, odpakowywać wszystkie paczki pod kamerą, chociaż ja jestem bliski robienia tego. Żeby mieć dowody, materiał niecięty, bo to wtedy jest najlepszy dowód. Zresztą po co ja się z tym męczę?
Widać? Po prostu gościu wetknął wtyczkę uciętą tutaj widzę, bo to jest ucięty kawałek wsówki elektrycznej. To mogło iskrzyć. No. Brawo. Brawo dla człowieka, który robi takie rzeczy, bo to kurczę, to trzeba mieć w głowie, że można komuś naprawdę zrobić kuku, tak? No to jest prawdopodobnie od tego, a to jest prawdopodobnie, nawet nie wiem. Nie pamiętam, ale zaraz sobie spojrzę. Tu brakuje, nawet sobie przygotowałem, bo ja oczywiście obejrzałem ten ekspres dokładnie, zanim zacząłem nagrywać. Tu brakuje tej, no to drobny błąd powiedzmy, brakuje, jak to nazwać? Cable managementora. To jest pikuś. Tu nawet uziemienie przykręcone. Jedziemy z tym, no ale to... Powiem wam, że mnie takie rzeczy strasznie, żeby nie powiedzieć dobitniej, denerwują, bo... To jest jawne walenie. Nie powiem co. Takie akcje. Takie akcje są krzywe, takie akcje są chore. I takie akcje powinno się tępić. Tylko tak jak mówię, tacy ludzie wiedzą co robią. Doskonale wiedzą co robią. No, wrzucę wam oczywiście w opis filmu, ile kosztują te termiki. Jaki gościu jakiś biznes życia zrobił. Jak zarobił, jak się dorobił na takiej akcji, słuchajcie. Bo masakra. Znaczy jestem wkurzony, no po prostu... Wiecie, nie jestem wkurzony na to, że muszę to naprawiać, no bo to jakby jest moja praca, ale jestem wkurzony, że takie coś widzę, no przecież to jest żenujące. Będę narzekał cały film. Ale chcę takie rzeczy wam pokazywać, bo trzeba na to uważać, no. Czasami, coraz częściej się na przykład zdarza, że jeśli ktoś kupił ekspres z moich klientów już obecnych w jakiejś dobrej cenie, czy w ogóle generalnie tu pokrzywione są te końcówki grzałki, no ale to wyprostujemy. I przynosi go na takie oględziny. Na zasadzie, żeby pan go rozkręcił, zerknął tam za jakieś symboliczne kwoty. No żeby sprawdzić właśnie takie rzeczy. I to jest dobra praktyka, słuchajcie, jak widać na załączonym obrazku. Ekspres generalnie DeLonghi Cappuccino, ale dzisiaj nie ekspres tu gra pierwsze skrzypce, tylko jakaś złota rączka, w cudzysłowie. Masakracja. Masakracja, wyciągamy. No, film będzie o wymianie termików, zobaczymy co jeszcze wyjdzie. Bo coś mi klientka zeznawała, mam zapisane w protokole przyjęcia, że wiecie co, zdejmijmy sobie tą czapę, że on coś dziwnie chodził, że robił kawę, ale jakoś tak dziwnie pracował. No ja, żeby go odpalić, to muszę tutaj tą elektrykę poprawić, słuchajcie, bo no bo od tego trzeba zacząć, tak? Tu zaglądałem, tu wszystko wygląda ok z tej strony. Także no, tu nie było nic ruszane, tak? Widać, że to fabryka. Jest połamana obudowa. Tu w jednym miejscu. Ale też pokażę wam, bo zauważyłem, że tu jest coś połamane. Coś się dokręciło za mocno chyba. No, to są akurat szczegóły, słuchajcie. Starszy ekspres no może mieć pewne elementy połamane. No to szczegóły, tak? Kupujemy używany ekspres, on nie będzie wyglądał jak nowy, prawda? Natomiast no takie kwiatki, żeby wiecie, żeby te termiki kosztowały, nie wiem, 150-200 zł za sztukę, co i tak nie usprawiedliwia takiej akcji, ale no one kosztują jakieś groszowe sprawy, słuchajcie. Ściągnijmy sobie tą czapkę, będzie nam prościej pracować. Tu wszystko wygląda dobrze. No i zobaczmy teraz. No grzałkę mamy na wierzchu. Szykuję sobie dwa termiki. Wszystkie są takie same, więc oczywiście sprawdzam jeszcze na termiku, co jest napisane, no bo dostawca też się mógł pomylić, słuchajcie, to zawsze sprawdzajcie, zawsze. Zamówiliście dobre, zawsze sprawdzajcie. To macie napisane tu na tej blaszce. I o dokładnie tu, no to jest tak maleńkie, że ja ledwo widzę nad gwintem 318, czyli dobre. Ale jeszcze, żeby mieć pewność, czy one są naprawdę dobre, no to pyknijmy w nie pipczakiem, słuchajcie, tak dla formalności, bo to też się zdarzało, że przychodziły uszkodzone. Jeden pipczak, drugi pipczak, piszczy. Jeden pipczak, drugi pipczak. A jest ok. Jest ok. Miernik na bok. I to kurna, no co, no.
Ja sobie je od razu zagnę, żeby mieć pewność. Tego tak nie odkręcisz, gościu, ale tego tak odkręcisz. O, ja sobie je zawsze zaginam, a najlepiej w drugą stronę w ogóle, żeby ich nie pomylić. No, taki dzisiaj film, słuchajcie. Jaką rzeźbę można kupić i czym to grozi? Dziada na bok, podkładeczka i tu od razu sobie wkręcamy. Czujnik NTC jest w oplocie. Wiecie, co to znaczy? To i tak dobrze, że jest ten starego typu, nie ten w śliskiej izolacji, bo to też możecie zobaczyć na filmie, pewnie gdzieś wam się tu pojawi, albo jest w opisie filmu link. Możecie zobaczyć też, co powodują te czujniki, żeby wykręcić górną dzidę. Także zaraz zobaczymy, no. Dobra, poluzował się. Taka jest najprostsza metoda wymiany termików, jeśli nie wyciągamy całej grzałki. I tu sobie trzymam ten czujnik NTC. No, słuchajcie, to jesteśmy w połowie drogi. No to co? Trzeba tu zrekonstruować teraz grzałkę. Ułóżmy ją tu jako tako na miejscu. Poprostujmy te przewody, bo pokrzywione na cewce. Przykręćmy w ogóle tą grzałkę. Niech ona już sobie siedzi na miejscu. Tutaj gnidy dwie. Gdzie ja te śrubki tutaj pogubiłem? Tu mam jedną. Tu mam dwie. Dobra, tu są te krótsze do grzałki. Jedziemy z tym. Dzisiaj film będzie pewnie krótszy, ale za to jaki treściwy. To jest zawsze, ja to już omawiałem zawsze z klientami, którym się trafią takie kwiatki, bo na przykład pamiętam starsi państwo, bardzo sympatyczni, to było ze 3 lata temu, właśnie wspomniany zaparzacz poklejony poksipolem. Oni kupili taką Jurę, ja nie pamiętam już modelu, za 300 zł. Za 300 czy za 400 jakoś tak. Wszystkie te Jury, jak sobie potem przeprowadziłem takie swoje prywatne dochodzenie, chodziły po 800, 900, 1000, 1100 w zależności, no wiecie, od stanu, wiadomo. No i to była taka okazja, oni kupili tą okazję, tam oczywiście zgadnijcie jaka była gwarancja, gwarancja była rozruchowa i on nawet 3 czy 4 dni te 2 kawy dziennie zrobił. No i 5. dnia coś chrupnęło, no i przyjechali do mnie. Rozebrałem ten ekspres. No co chrupnęło? Zaparzacz chrupnął, poklejony poksipolem. Zaparzacz do tamtej Jury to był ten duży zaparzacz. Coś koło 1000 zł, nie chcę teraz szukać. No więc z okazji za 500 powiedzmy zrobiło się 1500, gdzie taki ekspres pewnie sprawny można było za 1000 kupić. I to taka była właśnie, słuchajcie, okazja. Więc na takie okazje, jasne, ja na przykład mam tak, że jak coś sprzedaję, grę na PlayStation, jakiś sprzęt mi niepotrzebny, to wystawiam to nieco taniej niż wszyscy, bo ja chcę się po prostu pozbyć problemu, bo mnie niszczą dyskusje w wiadomościach na portalach ogłoszeniowych, typu opuść pan 5 zł, uzbieram może na przyszły tydzień, to pan mi zrobi rezerwację, mnie niszczą takie dyskusje, ja nie mam po prostu na to czasu. Więc ja wystawiam, nie wiem, jak dana gra kosztuje 100, to ja ją, najniższa cena na OLX, jaką znajdę, kosztuje 100, to ja ją wystawiam za 9 dyszek, jest sprzedane. No ale nie wystawiam gry wartej 100 za 20 zł, tak? To jakby skala promocji nie jest aż taka. Dobra, to mamy złapane. Te przewody idą tak, już pamiętam. Ten idzie tu, a 2 nam brakuje, tak? Tu wszystko jest ok. Jeszcze tu śrubka, a i tu jeszcze ten dołożymy. Ja mam trochę tych zwłok DeLonghi porzuconych, więc tu możemy jeszcze dołożyć. Jak ja to powiedziałem? Cable managementora. No, uchwyt kablowy, nie wiem jak to się nazywa fachowo, pewnie uchwyt kablowy. Spinka. Jak zwał, tak zwał, wiecie o co chodzi. Tu od razu za pamięci gościa, gdzie zawleczka, tu zawleczka. No i te 2 przewody też sobie już naszykowałem, wiecie, żeby tu była dynamika. Nie włożę. Słuchajcie, skończyła mi się kawa, to muszę wysłać. Jutro przychodzi świeża, o kawie powiem na koniec. I wypiłem 4 czystej robusty Don Caruso, pokazywałem wam ją kiedyś, nie będę teraz po nią leciał. Już jest ok w miarę, ale jak mnie trachnęło, to
Tak było. Dobra, a dobra jest ta kawa. Polecam wam kawę Don Caruso. Wrzucę wam link w opis filmu. Nie jest żadna reklama, po prostu mój znajomy tam pracuje, kiedyś mnie tą kawą poczęstował i jest naprawdę moc w tej kawie. Dobra, słuchajcie, tutaj to ewidentnie brakuje 2 przewodów. Czy ja tą grzałkę przykręciłem? Tak. Ja je mam z jakiegoś innego DeLonghi, który poległ na polu bitwy. I tak to powinno, słuchajcie, wyglądać. Tu jeszcze oczywiście pospinać trzeba trytkami, ale to na spokojności. Ciekaw jestem, jaka to była okazja, no ale to nie jest program detektywistyczny, także... Co ja mogę powiedzieć, słuchajcie. Idę po wodę. Woda jest. Tacka by się przydała, tu leży. Jeszcze oczywiście checklista, bo to ważne, czy tutaj jest wszystko ok, ale wodę mogę już włożyć. Ja go po wymianie tego gniazdka nie odpalałem, tutaj jest jakby jeszcze reszta zabawy. Tu są, o, spójrzcie, jak się to rozpada, to też wam mogę pokazać. No, tyle zostało z gniazdka, w które wkładamy to coś. Też tu to położę, żeby leżały te wszystkie elementy. I zanim wepnę DeLongha do prądu, to się temu przyjrzyjmy. Uziemienie podłączone, wężyk podłączony, wężyk podłączony. Przewody to już sprawdzałem, tu wszystko wygląda nawet ok. Do tej grzałki też oczywiście zaglądałem, żeby nie było. Tam jest wszystko ok, nie ruszał specjalista, na szczęście. NTC siedzi, nie pozostaje nic innego. To powinno być tu nasunięte. Jak to włączyć, słuchajcie? Może nie wybuchnie. Nie no, ponoć działał, więc nie należy zakładać, że coś tu się wydarzy, ale nie będę celował grzałką w siebie. Tylko tamtą stronę. Wolę, żeby ucierpiał monitor niż ja. No i co? Włączamy, wiem, specjalnie tak powiedziałem. Woda jest. Tu też jest coś, kurczę, krzywo przykręcone, ale może mi się zdaje. Tu jest w ogóle źle złożony. Też spójrzcie. Widać, nie? Ten ząbek powinien być pod spodem. A to poprawki. Jakiś pojemnik. No i co? Odpalamy. Na razie jest ok. Podgrzewanie, pokażę wam. Nie dotykając elektryki. Słabo widać. Te ekrany też przyciemniałe. No w słabym stanie jest w ogóle ten ekspres. Te ekrany potrafią gasnąć. Naprawdę jest w słabym stanie ten ekspres. Czy nic się nie dymi. Procedurę startową odpalił. Mam nadzieję, że było słychać. Pewnie będzie komunikat: zamocuj aparat zaparzający. Widać? Mam nadzieję, że to widać. No po prostu ręce mi opadły. Oby reset encodera pomógł, bo jak nie, to trzeba regenerować windę, ewentualnie tą krańcówkę, ale ona raczej działa. No nie wiem, no wyłączmy go. Nie pamiętam, jak się robi reset encodera w tym konkretnym modelu, ale albo... Wiecie co? Sprawdzę sobie. Są dwie opcje. Słuchajcie. Albo trzeba trzymać T2 i włączyć ekspres z tyłu, albo T2. Zróbmy obie po prostu dla pewności. Czyli power i pojedyncze espresso. Nic się nie dzieje, to chyba nie jest ta opcja. Wyłączmy, niech on się wygasi. Pamiętajcie, że dajcie mu chwilę, żeby się kondensatory rozładowały. Czyli prawdopodobnie T2. O! Widzicie, zaświeciło się Escape OK. Czyli to był reset encodera, czyli te dwa przyciski. No i zobaczmy. No ale robi się słabo, no. Nie działa to.
No i słuchajcie, na tym zakończmy, bo film jest o rzeźbie, którą tu pokazuję. Ja jeszcze go wyłączę i sprawdzę, czy ta grzałka grzeje, chociaż on pewnie jej nawet nie startuje. Wypięty. No jest zimna, no. Ale prawdopodobnie on się musi odpalić, żeby zaczął ją nagrzewać. Sprawdźmy jeszcze dla pewności, czy tu nic się nie uszkodziło podczas montażu. Działa? Działa. No i teraz mamy tak, albo winda jest już rozklekotana, albo w infuzorze nie działa krańcówka, albo czujnik Hala nie działa, albo jest jeszcze jakiś inny problem w elektronice i on się nie chce skalibrować. Okazja, słuchajcie. Tyle z mojej strony na dziś, bo wkurzony jestem na ten ekspres. Znaczy, no nie na ekspres, ekspres tu nic nie jest winien, tu fachowiec jest winien, w cudzysłowie. Przypominam, partner kanału, firma Nord.pl, w której między innymi kupicie termiki, windę, czujniki Hala, w ogóle AGD RTV. Portal Naprawiaj, nie wyrzucaj, linki widzicie tu na dole, linki również są w opisie, polecam. Przypominam o kawusi Coffee Doctor, akurat ta to 60% arabiki, 40% robusty, jest jeszcze wersja zielona, 85% arabiki, 15% robusty. Ta mocniejsza, bardziej wyrazista, bardziej gorzka, zielona zbalansowana, delikatniejsza, żadna z nich nie jest kwaśna. Miałem taki sygnał, że ktoś mi pisał, że moja kawa jest kwaśna, ale to jest też kwestia ustawień ekspresu. Żadna z nich nie powinna być kwaśna. Ja nie lubię kwaśnej kawy i nie proponuję czegoś, czego nie lubię. Jeśli jesteście zainteresowani kawą, wyświetla wam się tutaj e-mail, napiszcie maila, napiszę wam, jak można ją kupić. Wysyłka do paczkomatu. No i tyle. Pięknota, prawda? Jeszcze raz to pokażę. Pięknota, piękna robota. Naprawdę gratulacje, jeśli mnie oglądasz, majstrze, specjalisto, to puknij się w główkę. Ludziom chcesz chałupy popalić. Tyle z mojej strony, nie męczę dalej, miłej soboty wam życzę, oby jak najmniej takich przypadków, pilnujcie tych okazji, nie kupujcie takich super okazji, a jeśli nawet się trafiła, zawieźcie do jakiegoś serwisu ten ekspres, niech on go chociaż obejrzy serwisant, czy wszystko tam jest, czy nie ma takich kwiatków. Jeszcze raz miłej soboty, smacznej kawki, mówił do was Bartek, dajcie lajka, dajcie suba. Kanał Coffee Doctor, trzymajcie się, cześć.